W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wykonać zdobienie stickers. Podpowiemy, jakich trików użyć, aby prawdziwie ożywić nasze postacie na paznokciach i jak cieniować zdobienie, by nabrało faktycznie efektu 3D. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Marta Olesiak. Cześć wszystkim. Prosto z Nysy. Tak jest. Przyjechała, żeby pokazać artystyczne zdobienie o nazwie... Stickers. I co to jest? Są to szybkie ikonki, które wykonasz swoim klientkom w formie naklejki na paznokciu. I to jest taka szybka autopromocja w tematach artystycznych. Marta dobrze się wyznaje, nawet zdobyła kilka pucharów na mistrzostwach, co? Tak, udało mi się zdobyć było ich 6, ale mam ochotę na więcej. Przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Tast. Do stworzenia zdobienia wykorzystamy kolory z najnowszej kolekcji Master of Pastel. Będą nimi Easter Twister, Ice Dream, Marmalade i Mr. Pancake. Dodatkowo użyjemy Arte Brillante w odcieniach White, Black Poison, Mokka i Caramel Cake. Wzbogacimy zdobienie cieniowaniem przy pomocy hybryd transparentnych glas w kolorach Rose Water, Hello Yellow i Barbados. Tip Top posłuży nam za pomocnika w przygotowaniu transparentnych mieszanek z Arte Brillante, a Wet Look wykończy całą stylizację. Powierzchnię paznokcia i gładkiego koloru zmatowimy bufferem o gradacji 220 na 280. Szkiełko Nail Art posłuży nam jako paleta do pracy z kroplami kolorów, którymi będziemy tworzyć zdobienie. Mixing Toolem stworzymy transparentne mieszanki kolorów do cieniowania zdobienia. Kolorowankę wypełnimy 2 pędzelkami Master Nail Art 004 oraz 007. Sondą postawimy kropkę nad i, wykańczając zalotne spojrzenie naszej bohaterki. Na wstępie przedstawiamy Wam naszą najnowszą wiosenną kolekcję Master of Pastel. Po kolei Ice Dream, Easter Twister, Mr. Pancake, Miss Muffin, Marmalade, Trelle Morelle, Melancholic, Extra. Na dłonie naszej klientki zawitały 4 z nich: Easter Twister, Ice Dream, Marmalade i Mr. Pancake. Na środkowym paznokciu wykonamy dzisiejsze zdobienie stickers, dlatego zostawiliśmy takiego golasa. Na zmatowiony i odtłuszczony wipe-offem paznokieć aplikujemy i rozprowadzamy kolor Ice Dream. Pierwszą warstwę koloru nakładamy z delikatnym odstępem od skórek. Zaaplikowana równomiernie i delikatnie nie powinna zawierać prześwitów. Druga będzie już tylko dopigmentowaniem koloru. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Drugą warstwę aplikujemy najpierw w miejscu pierwszej, dokładnie pokrywając jej powierzchnię, następnie pędzelkiem Master Nail Art 004 wyrównujemy i dodajemy kolor przy skórkach. Pracujemy uważnie, delikatnie, żeby nie dotknąć skórek kolorem. Pamiętajcie złotą zasadę, lepiej nie dojechać niż przejechać, czyli dotknąć skórek. Tym pędzelkiem wyrównujemy również boki i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Przecieramy paznokieć wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off i odtłuszczamy kolor. Sięgamy po buffer 220 na 280 i matujemy całą jego powierzchnię. Pilnujemy tego, aby nie spiłować zbyt mocno przed chwileczką nałożonego koloru. No bo w zasadzie po co my to piłujemy? A po to, żeby nam się łatwo wykonywało szkic. Szkicujemy wzór, który za moment pokryjemy cieniutkim pędzelkiem z docelowym kolorem. Szkic jest o tyle istotny, że jeśli w trakcie rysowania cokolwiek nie wyjdzie, będziemy mogli użyć gumeczki, coś zmazać i poprawić. Malowanie szkicu przy stickersach jest bardzo ważne, dlatego że na tym etapie jesteśmy w stanie zwizualizować sobie nasze zdobienie, a co za tym idzie, sprawdzić, czy myślimy o dobrych proporcjach. Bo może być tak, że w naszym założeniu coś jest za duże, za małe i lepiej jest to zobaczyć na etapie szkicu, co sobie można poprawić, zmazać, powiększyć, pomniejszyć, niż przekonać się o tym, jak już nałożymy kolor. Na niezastąpionego pomocnika każdego nailartowca, czyli szkiełko Nail Art, wykładamy krople koloru, którymi będziemy wykonywać zdobienie. Do odcienia skóry Loli posłuży nam Arte Brillante Caramel Cake w połączeniu z Arte Brillante White i odrobiną Arte Brillante Mokka. Przy pomocy narzędzia Mixing Tool mieszamy ze sobą kolory. Najpierw do Caramel Cake dodajemy odrobinę White'a. Następnie, aby ocieplić odcień skóry, dodajemy dosłownie kapkę mokki. Mieszamy delikatnie kolor, aby się ładnie połączył.
Pędzelkiem Master Nail Art 004 pobieramy prosto ze szkiełka przygotowaną mieszankę i rozpoczynamy od nadania koloru skóry loli. Wypełniamy najpierw buźkę, pamiętając o naszkicowanych liniach i starając się tak jak w kolorowance nie wychodzić poza nie. Omijamy oczy i nos, nakładamy kolor ciała tylko tam, gdzie powinien się znajdować. W tym przypadku jest to kawałek buzi i uszy. Na tym etapie możemy sobie jedynie przymrozić kolor w lampie przez 15 sekund i malować dalej. Czyścimy pędzelek o suchy wacik i nabieramy prosto z paletki Arte Brillante White, którym wypełniamy wszystkie białe elementy malowanki, futerko i kawałek oka. Kolor rozmalowujemy tak, aby nie musieć nakładać kolejnej warstwy. Jedna powinna w zupełności wystarczyć, ponieważ produkt jest mocno napigmentowany. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund i przechodzimy do kolejnego etapu. Czyścimy pędzelek o suchy wacik i na szkiełko dodajemy kroplę kolejnego koloru, tym razem Extra. Czystym pędzelkiem nabieramy kolor ze szkiełka i wypełniamy włosy, grzywę i kitkę blisko buźki. W taki sposób, aby pracować pędzelkiem prawie w powietrzu. Staramy się nie stworzyć żadnych prześwitów, zwłaszcza, że pod spodem już znajduje się kolorowe tło. Przymrażamy elementy włosów w lampie i wycieramy pędzel o suchy wacik. Następny kolor, którego kropla ląduje na szkiełku, to malinowa czerwień Miss Muffin. Nabieramy kolor na pędzelek i malujemy gumkę do włosów nad grzywą. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Czyścimy pędzel o suchy wacik i wykładamy na szkiełko kolejną kroplę koloru Mr. Pancake. Nabieramy na czysty pędzelek odrobinę koloru i ubieramy lolę, malując górną część garderoby, czyli bluzę. Dodatkowo wypełniamy górną powiekę loli, tworząc tym samym jej zalotne spojrzenie. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund i czyścimy pędzel o suchy wacik. Dokładamy na szkiełko kolor Marmalade i pobieramy odrobinę na czysty pędzel. Wypełniamy wewnętrzną część uszu oraz czubeczek nosa. Przymrażamy w lampie przez 15 sekund i czyścimy pędzel o suchy wacik. Wykładamy na szkiełko kolejny kolor z kolekcji, tym razem Easter Twister. Czystym pędzelkiem pobieramy malutką ilość koloru, dosłownie taką, która pozwoli nam na wypełnienie oczka. Całą pustą przestrzeń źrenicy wypełniamy kolorem i przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Nasza bohaterka nabrała w końcu kolorów. Teraz czas na kontury, dzięki którym uzyskamy wyrazistość i głębię. Nakładamy w tym celu na szkiełko większą kroplę koloru Arte Brillante Black Poison i nadal pracując pędzelkiem Nail Art 004 pobieramy kolor prosto ze szkiełka. Kontury malujemy wokół całego zdobienia. Ważne, aby obrys na całym etapie był takiej samej grubości. Uważnie malujemy kontur przy futerku, zaznaczając jego zagłębienia. Zmieniamy pędzel na Master Nail Art 007. Marta podpowiada, że w celu nawilżenia pędzla można użyć bazy lub topu z lepką warstwą. Na suchy wacik nakładamy odrobinę wybranego produktu, w tym wypadku wybraliśmy Wet Look i nawilżamy pędzel. Wykonujemy tą czynność, aby pędzel nie był sztywny i łatwiej się układał podczas pracy na paznokciu. Nie nabieramy koloru tylko na samą końcówkę, bo wtedy nie stworzylibyśmy cienkiej linii. Ważne, by całe włosie pędzelka było zamoczone w kolorze. Dodatkowo Marta po nabraniu koloru odsącza jego ilość, przesmarowując cienką linię po szkiełku. Jeśli już się Wam wydaje, jesteście pewni, że w tym momencie na pędzelku jest wystarczająco mało produktu, złoty tip od Marty: weźcie tego produktu jeszcze troszkę mniej. Tak dla pewności. Cieniutkimi liniami wypełniamy wewnętrzne linie postaci. Zaznaczamy kontur każdej części zdobienia. Rozpoczynamy od oddzielenia twarzy od futerka. Następnie konturujemy bluzę naszej bohaterki i grzywkę. Linię prowadzimy delikatnie, pociągłymi, wolnymi ruchami. Jeśli macie taką obawę, że możecie coś zepsuć, to po prostu przymrażajcie Wasze zdobienie kawałek po kawałeczku, każdy nowo narysowany etap. Dzięki temu nie musimy się martwić i trochę taki stresik nam schodzi z głowy, no bo w każdym razie, jeżeli coś zepsujemy, to będzie minimalna część pracy do starcia, a nie połowa zdobienia. Sprawiedliwie konturujemy całą postać i wszystkie elementy obrazka. Pamiętajcie o tym, aby kontury prowadzić od linii do linii, nie wyjeżdżając poza ich granice. Ostatnie szlify konturowania prowadzimy przy oczach i za pomocą sondy zamoczonej w kropli Arte Brillante Black Poison domalowujemy wypełnienie oczka. Ponownie pędzelkiem Nail Art dorabiamy rzęsy w zewnętrznym kąciku oka i przymrażamy w lampie przez 15 sekund.
Czyścimy sondę o suchy wacik, nabieramy odrobinę Arte Brillante White i tworzymy błysk wokół, który ożywi naszą postać. Całość utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zaczynamy cieniowanie zdobienia kolorami transparentnymi. Na szkiełku łączymy krople Arte Brillante Mocca z odrobiną Tip Topa i mieszamy je ze sobą przy pomocy narzędzia Mixing Tool. Na czysty pędzelek Nail Art 004 nabieramy przygotowaną mieszankę i cieniujemy wybrane elementy naszego zdobienia nad czubeczkiem nosa, pod włosami, nad futerkiem po prawej stronie oczka i w niektórych miejscach na uszach. Przymrażamy w lampie i czyścimy pędzel o suchy wacik. Na szkiełku przygotowujemy kolejne krople produktów do stworzenia transparentnych mieszanek Arte Brillante Black Poison i Tip Top. Mixing Toolem dodajemy odrobinę czarnego koloru do kropli Tip Topa i mieszamy je ze sobą do uzyskania jednolitego połączenia. Nabieramy mieszankę na pędzel i cieniujemy kontury przy futerku, czyli przy wszystkich białych elementach. Przymrażamy w lampie i wycieramy pędzel o suchy wacik. Na szkiełko wykładamy kroplę gotowego lakieru transparentnego Glass Rose Water i nabieramy odrobinkę na czubeczek czystego pędzla. Cieniujemy nosek, wnętrze uszu, ubranko i bardzo delikatnie powiekę. Przymrażamy w lampie i czyścimy pędzel o suchy wacik. Na szkiełku ląduje kropla lakieru transparentnego Glass Hello Yellow. Pobieramy odrobinę na czubeczek pędzla i cieniujemy linię włosów. Przymrażamy w lampie i czyścimy pędzelek o suchy wacik. Przygotowujemy kroplę lakieru Glass Barbados i cieniujemy nim całe zdobienie od zewnętrznej strony, czyli obrysowujemy wszystkie kontury. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Wybierając kolor do wycieniowania całej postaci w metodzie stickersów, chciałam powiedzieć sneakersów, w metodzie stickersów kierujemy się zasadą taką. Nie wybieramy sobie jakiegokolwiek koloru do wycieniowania, tylko bierzemy odcień odrobinę ciemniejszy niż tło, na którym wykonaliśmy zdobienie. Całość nabłyszczamy topem Wet Look, podsuwając top także pod skórki. Przy takich zdobieniach korzystamy z większej ilości topu po to, aby wyrównać całą powierzchnię zdobienia. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Wacikiem nasączonym w cleanerze Super Shine przycieramy cały paznokieć. Następnie polerujemy go suchym wacikiem i voilà! Zdobienie gotowe. Lola jak żywa. Brakuje tylko, aby puszczała do nas oczko. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy zdarza Wam się malować postacie z kreskówek. I jeśli tak, to które z tych postaci są ulubieńcami Waszych klientek? Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17, a tutaj można nas subskrybować. Dzięki za uwagę. Cześć!